-7. Też w to nie wierzę, ale żeby potwierdzić, proszę, tu jest śnieg. A okej. No what? Strasznie dziwnie. Turcja, -7. Wstawanie o 5:30. Wszystko takie, nie wiem, chyba się starzeje. Cześć! Z tej strony Piotrek Krajewski. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak jeździliśmy w miejscu, które możecie kojarzyć z pocztówek z balonami, czyli słynna Kapadocja. Dobra, wjeżdża intro. Na początku chciałem Wam mega podziękować za super odbiór poprzedniego odcinka, w którym opowiadałem o tym, jak budowaliśmy i jeździliśmy po bike parku u podnóża wulkanu. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zobaczcie skrót. Czyli tak właśnie wyglądał poprzedni odcinek. Budowanie i jeżdżenie po bike parku u podnóża wulkanu Erciyes Dagi, na szczęście nieaktywnego. Naprawdę fajna sprawa, jeżeli nie widzieliście, to zachęcam Was do zobaczenia. Jak będzie wyglądał ten odcinek? Na początku opowiem Wam o samej Kapadocji, locie balonem, znalezienie ziemnego skateparku, gdzie udało mi się zrobić kilka fajnych sztuczek, jeżdżenie po trasach, podsumowanie finansowe, a na sam koniec będę miał dla Was małą niespodziankę, dlatego zachęcam Was do oglądania filmu do samego końca. Przypominam Wam też o mojej grupie na Facebooku YouTube Piotrek Krajewski. Jest już tam 245 osób, za co Wam mega dziękuję. Link oczywiście macie w podpisie. Na tą grupę wrzucam dużo materiałów dodatkowych do filmu, zdjęcia, ciekawostki. Zachęcam Was do dołączenia do tej grupy, bo będę tam przygotowywał dla Was małe prezenty dla osób, które są na tej grupie i oglądają moje filmy w całości. Będę wrzucał tam pytania, na których odpowiedź znajdziecie w filmie i pierwsze, najszybsze osoby, które odpowiedzą poprawnie, będą ode mnie dostawały małe nagrody. Ale to już więcej szczegółów na grupie. Dołączajcie, tam szukajcie informacji. Przejdźmy już do głównej historii tego odcinka, czyli jazdy w Kapadocji. Tak jak wspominałem Wam na początku, na pewno gdzieś mogliście widzieć pocztówki z tego miejsca, czyli takie mega kosmiczne krajobrazy, na tle których latają balony. Z charakterystycznych form torfowych, tworzących księżycowy krajobraz oraz z domów i kościołów wykutych w tych wulkanicznych skałach. Czyli geneza tego miejsca, to miejsce powstało przez to, że właśnie dawno, dawno temu, jak były erupcje tego wulkanu, to rozsypywana magma i fragmenty latające z wulkanu formowały ten krajobraz. Także wygląda to na obrazku naprawdę wspaniale. Tak jak wspominałem wcześniej, to miejsce słynne z pocztówek z balonami, z lotami balonem, także i my oczywiście skorzystaliśmy z tej opcji. -4,5 stopnia, słońca jeszcze nie ma, na szczęście. Mamy nadzieję, że będzie kozacko. Tu będę z Wami zupełnie szczery, będąc zmęczony po tych 5 dniach działania w Erciyes Bike Parku i dowiedzenia się o tym, że musimy wstać o 5 rano, żeby zdążyć na ten lot, bo trzeba wystartować przed wschodem słońca, żeby mieć najlepszy widok. Zaraz będziemy lecieć balonem, człowieku. Mam nadzieję, że będzie kozacko, bo nie na darmo wstawałem o 4:40, a kolega o której wstał? O, ja o równej 5 stałem. Szanuję taką postawę, mieliśmy wyjechać o 5, kolega wstał o 5. Wyjechaliśmy o 5:03. 03. Ja to szanuję. Także byłem taki, no dobra, niekoniecznie, ale nie żałuję, bo to była mega, mega fajna decyzja, żeby tam... Oh shit, man. Come on, guys. This is Dolo. Hey, morning. Good morning. They speak English? Yeah. Everybody? Yes. We're gonna fly roughly 60 minutes. Whoa. Roughly. Okay. Depends of wind speed and landing spot. It can change. Right? I mean, 55 minutes. If you find a nice landing spot, I'm not gonna skip it. Because we don't know when the next one will come. Okay? Tutaj też wysoka piątka dla naszego kapitana, bo to jest tak, że jak traficie kapitana, któremu nie chce się latać, to jest tak, że od razu wznosicie się do góry, lecicie szybko na miejsce i lądujecie, no i widzicie oczywiście widoki, ale wasz lot trwa krótko. A my trafiliśmy takiego kapitana, który na początku leciał bardzo nisko, to nam pozwoliło zobaczyć sobie całą okolicę i popatrzeć, gdzie będziemy jeździć.
I później wznieśliśmy się do góry i oglądaliśmy sobie całą okolicę. Także w ogóle nie żałuję tego, że leciliśmy tym balonem, bo to naprawdę było wspaniałe przeżycie. Nie polecieć, ekipa by tam poleciała, to mega bym żałował. Teraz jakieś 800 metrów nad ziemią i nie będę tu kozaczył, że się jaram, bo mam nogi miękkie jak z waty. Miejsce na ognisku to jest. Myślę, że jakbyśmy zaczęli spadać, to tak z 10 tyłów dałoby radę zrobić w czasie spadku, nie? Dobra, ale koniec żartów. Tak naprawdę oglądamy sobie spociki, którym będziemy dzisiaj jeździć, ziomalu. No i lecąc też tym balonem, była taka sprawa, że czułem się, jakbyśmy prawie że byli w Utah i latali helikopterem i sprawdzali sobie miejscówki do jazdy. Krajobraz oczywiście jest inny, ale to uczucie takie, że latasz sobie, oglądasz sobie, jak to wygląda z powietrzem, mówisz, tu będziemy jeździć, tu widzę fajną linię, tu będzie mega zajawkowo, tu na pewno będzie super przejazd, tu zrobimy świetne zdjęcia, także mieliśmy już jakiś tam obraz latania z głowy i wiedzieliśmy, dobra, na pewno uda się nam fajnie pojeździć, to będzie mega fajna opcja. W rzeczywistości było troszeczkę inaczej, ale o tym Wam powiem za chwilę. Dla mnie ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o sam lot tym balonem, sprawiło to, że naprawdę da się nim nieźle sterować. Bo wydawało mi się, że wiecie, no balon leci i w sumie no nie ma kontroli, jak nie ma jakiegoś silnika, żadnego sterowania, nic. A tu nasz pilot pokazał, że bezbłędnie jest w stanie wylądować jeszcze na platformę do lądowania. Także mega szacun dla pilota. Yeah, boy. Dzięki mordo. Nice catch, nice catch. A po wszystkim, oczywiście tutaj firmy specjalizują się w nagradzaniu klientów i wiecie, takim wspaniałych doświadczeniach dla klientów. Oczywiście otrzymaliśmy dyplom. Yeah, dolo. Nice. Thank you very much. Czubaka! Chewbacca. I razem z naszymi dyplomami w rękach pojechaliśmy szukać miejscówek. I powiem Wam, że tutaj już takie pierwsze zderzenie z rzeczywistością, bo to, co się nam wydawało, że jest z powietrza i na pewno będzie wspaniałe do jazdy, to potem jak spatrzyliśmy na to z boku, to już wtedy wychodziło, że takie dobre do jazdy nie jest, bo albo się nie nadaje, albo jest za ostre, albo jest zjazd, ale już nie ma gdzie wyhamować. Także gdzieś tam to ocenianie linii z powietrza, a później z rzeczywistości na dole troszeczkę się różniło, także tutaj trzeba już mieć naprawdę spore doświadczenie, żeby ocenić, no tu damy radę przejechać, a tu raczej nie będzie to możliwe. Ale znowu przeżycie czegoś takiego pierwszy raz, super doświadczenie. No i jak już jeździliśmy po tych miejscówkach, to mega szacun dla naszych kierowców Amaroków, bo chłopaki wjeżdżali po takich miejscach, że to głowa ma. No jak widzicie na obrazku, czasami musieli dobrze kombinować i dociążać samochód, żeby udało się przejechać, no ale dowieźli nas bezpiecznie przez cały trip, także szacun. W pierwszej lokalizacji, do której dotarliśmy, wiedzieliśmy już z powietrza, że coś tam uda się nam zrobić, także ja już wiecie, taki trochę nakręcony po tych poprzednich tripach, gdzie włamywałem się na eventy, właśnie na Red Bull Joyride, The Backwoods, już byłem taki, kurczę, muszę coś tu pokombinować, więc wiecie, już tam jakiś backflip, jakiś tape, jakieś nagłówki na YouTubie, pierwszy backflip w Kapadocji, pierwszy tape w Kapadocji, takie wiecie, troszeczkę odkleiłem się na chwilę, zamiast cieszyć się z jazdy, no ale potem oczywiście skupiłem się na jeździe. Ale zanim jeszcze wykonałem te sztuczki, to przyszła pewna inspiracja, bo w głowie miałem takie mega foty od Bartka Wolińskiego, który w czasie pobytu w Nowej Zelandii wykonał zdjęcie Tape'a i Barspina z ziomkami na tripie. Zainspirowany tymi zdjęciami, będąc na miejscu też z Piotrkiem Staroniem i też z Andrzejem Trenero, którzy potrafią strzelić dobre zdjęcie, wiedziałem, że widzę już taki potencjał, że przedostanę się w jedno miejsce, zrobimy zdjęcie i będzie ono tak samo dobre jak Bartka Wolińskiego, będzie troszeczkę imitowało je, tylko że tutaj przyszła taka kwestia, że żeby się dostać na miejsce, w którym chciałem wykonać zdjęcie, musiałem się przecisnąć przez mega wąski element. I powiem Wam szczerze, że jak myślę sobie o tym teraz, to perspektywa taka, że ja powolutku prześlizgiwałem się przez ten naprawdę wąski element jeszcze z rowerem, gdzie po jednej i po drugiej stronie było urwisko i spokojnie było z 10 metrów. Jakbym się wywrócił, to byłoby to koniec tripa, w ogóle pewnie koniec mojej jazdy na rowerze. Także byłem zestresowany, ale gdzieś tam z tyłu głowy, ale będzie zdjęcie. No jak już udało się tam dostać, adrenalina trochę zeszła, ustawiliśmy kat, zrobiliśmy zrobiliśmy zdjęcie, teraz je widzicie, myślę, że wyszło bardzo fajnie. Także pamiątka jest, zdjęcie zaliczone, ale wiecie, już potem po tym rozkojarzeniu, po schodzeniu z tego zdjęcia, kiedy musiałem wrócić z tego miejsca, bo tak naprawdę wrócenie było trudniejsze, to wtedy też był właśnie moment taki, że już wiecie, Okej. Now what? tu trzeba uważać, bo masz zdjęcie wykonane, robota jest zrobiona, ale z tego miejsca trzeba jeszcze wrócić, więc nie można puszczać koncentracji.
Na szczęście też bezpiecznie udało mi się wrócić, ale jak zwykle ekipa na miejscu już była taka: Piotrek, nie kozacz. Ale zdjęcie mamy zaliczone. Ale tu Was przestrzegam, żeby czasami naprawdę nie przesadzić, bo konsekwencje mogą być różne. No i zamysł w ogóle bycia w tym miejscu był taki, żeby znaleźć dobre kadry, które przetestowaliśmy z Piotrkiem Staroniem. Oczywiście, żeby zaliczyć sobie fajne ujęcia, fajne nagrania, ale żeby pojawić się tam następnego dnia rano, właśnie też przed wschodem słońca i ustrzelić fajne zdjęcie z balona. Ale zobaczcie, jakie sztuczki udało mi się zrobić. Dawaj, Paweł, jumper. Także właśnie, pierwszy tailwhip czy pierwszy backflip zaliczony. No i od razu powiem Wam, jak to wyglądało następnego dnia rano. Przyjechaliśmy, było -7, a problem był taki, że wiecie, te balony nie latają codziennie tak samo. To nie jest tak, że wiecie, że będzie leciał tu i możemy ustrzelić coś dobrego, tylko my się przygotowaliśmy na to, że będziemy mieli kadr i będziemy liczyli na to, że te balony będą tak leciały. Więc udało się zrobić zdjęcia moich sztuczek. Niestety balonów wtedy nie było, także po zrobieniu tych zdjęć trzeba było szybko się zapakować do samochodu. Staliśmy o godzinie 5:30, żeby złapać strzały z balonami. Ciężko rozkminić, jak one latają i w ogóle miejscówki, więc nie wyszło jakoś mega kozacko. Ale Piotrek jest dobrym fotografem, więc coś wyczaruje na pewno. W końcu Piotrki są tutaj gośćmi. No i latają sobie, lecimy na drugi spot. Piotrek dał radę, zrobił fajne zdjęcia, a także pamiątka jest. Ale wiecie, to czasami na sesjach zdjęciowych czy na filmach trzeba być przygotowanym, że jeżeli polegamy na przykład na widoki albo na jakieś zewnętrzne czynniki i na przykład są chmury albo coś w tym stylu, to może się nie udać, a czekacie na jakąś akcję cały tydzień. Także trzeba być w stanie kombinować tak, żeby dowieść temat, który macie dowieść. To taka cenna wskazówka, bo nie jest tak: przyjdziemy na miejsce, zabezpieczymy 3 dni i na pewno nam się uda. Musicie być przygotowani, że tak może nie być. I na obrazku widzicie, tak wiecie, z 20 stopni, a w rzeczywistości było -7 wtedy. Więc było mega zimno i naprawdę jeszcze wiecie, znowu trzeba było wstać o 5 rano, także znowu gdzieś tam zmęczony. Także na obrazku widzicie wspaniałe przygody i one rzeczywiście takie były, ale okoliczności działania już były troszeczkę inne. Więc wiecie, takie trochę porównanie Instagram i rzeczywistość. Ale tak czasami bywa, dla wspomnień, dla dobrego materiału trzeba się poświęcać. Więc jak przetestowaliśmy to miejsce do porannych zdjęć następnego dnia, pojechaliśmy też na koniec trasy, którą będziemy kolejnego dnia zjeżdżali, żeby ekipa nam powiedziała, gdzie dojedziemy, bo miejsce, z którego nas następnego dnia wyrzucą, a potem będą nas odbierali, jest dosyć mocno oddalone od siebie, także pokazali nam, gdzie się spotkamy. Tam też nagraliśmy outro z filmu od Andrzeja Treneiro. A teraz zobaczcie, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Słońce daje na te skały. Zawsze i wszędzie policja jest. Ekipa dowiozła nas na miejsce, z którego zaczęliśmy jeździć. Ale miejsce, w którym jeździliśmy, to też jest do zwiedzania dla ludzi, więc tam trzeba było uważać, żeby jadąc nie wjechać w kogoś. Na szczęście wtedy to nie był do końca termin dla odwiedzających, bo było naprawdę zimno. I tutaj oczywiście przepraszam Was, bo wtedy na wyjeździe GoPro 4 Black, więc bo powiem Wam, że w ogóle klimat tego miejsca, tak jak tam przyjeżdżasz i na przykład jeździsz sobie w charakterystyce takiej bardziej enduro, trailowej, żeby sobie jeździć i zwiedzać, no to miejsce wygląda mega. W ogóle gdzie się nie rozglądaliśmy, to widoki były kurde wszędzie tu pocztówki, także klimat w ogóle tego miejsca
wow, naprawdę wow. Więc udało nam się tam pojeździć i zaliczyć kilka słynnych miejscówek, przejazdów, które też mogliście widzieć w innych filmach słynnych z Kapadocji, między innymi z highlightsów GoPro, ale też z innych filmów, gdzie na przykład jeździł Aaron Chase i naprawdę sporo produkcji tutaj było wykonanych, bo te kadry i sam klimat tego miejsca jest naprawdę mega kosmiczny. Na sam koniec sesji, jak już zdjęcia były zrobione, to część ekipy, która nie miała rowerów, właśnie została zabrana samochodami, a my na koniec takim ostatnim zjazdem udaliśmy się na miejsce spotkania, gdzie już czekała na nas ekipa. Kończymy już dzień 6 praktycznie. Myślę, że widok jest całkiem kozacki. Kapadocja bardzo fajna, tylko trochę więcej czasu powinniśmy tu spędzić, nie tylko 2 dni. Myślę, że ogólnie Turcja na top jest trip na trochę więcej dni, żeby było mega kozacko, ale i tak było kozacko. Nice! Dope! A Janusz? I wiecie, zawsze jest ten ostatni zjazd, to trzeba być ostrożnym. To było naprawdę mega końcówka wyjazdu i jaram się, że to zobaczyliśmy. Prawda jest taka, że jeździliśmy 5 dni w RCS Bike Parku, tak naprawdę 1,5 dnia tylko w Kapadocji, więc to zdecydowanie było za mało, bo mogliśmy wyciągnąć na pewno dużo więcej. Ale i tak ten czas, który tam spędziliśmy, to było mega fajne przeżycie, zaliczyć taką miejscówkę, kolejna słynna miejscówka zaliczona, także mega się jaram. No i polecam Wam jechanie do takiego miejsca, jeżeli będziecie mieli możliwość, bo zobaczyć co samemu, spróbować po tym pojeździć, mega. Here's Andrzej, Norbert, take Chewbacca, random guy, did good job man, on this bike he did it, yeah. Thank you Emrah for everything you did for us, thanks a lot, thanks to you for showing us, Perfect, man. it was amazing. Na koniec dnia jazdy akcja klasyczna w moim stylu, czyli wszystkie materiały nagrane, wszystko spoko, jedziemy samochodem. Wiecie, ja tak siedzę na fotelu i tak nie mam GoPro, nie wierzę. Wychodzę z samochodu, patrzę, a GoPro zaklinowało się pomiędzy dachem a takim stelażem przytrzymującym z tyłu. Także i na szczęście nic mu się nie stało i że się nie zgubiło. Czasem muszę powiedzieć, że po prostu głupi ma szczęście. No i dzięki temu też to oglądacie. Dobra, więc przejdźmy sobie do podsumowania finansowego. Ile w ogóle kosztował nas ten wyjazd? Ze względu na to, że lecieliśmy z Wiednia, to zapłaciliśmy za bilety jedyne 1100 zł. Na miejscu dzięki współpracy z Bike Parkiem za jedzenie i za życie zapłaciliśmy jedyne 900 zł. Do tego trzeba było jeszcze doliczyć koszt lotu balonem, który wychodził w okolicach 300 zł mniej więcej. Więc za cały wyjazd plus jakieś losowe wydatki zapłaciliśmy około 2500 zł. Więc jak jeżdżenie w Kapadocji, budowanie, zabawa, więc nie wyszło nam to bardzo dużo. Także wiecie, może się wydawać, że taki wyjazd będzie kosztował bardzo dużo, a w rzeczywistości tak nie było, tylko czasami trzeba pokombinować. A jeżeli chcecie podziałać z takimi wyjazdami, to odzywajcie się do ekipy Radical Tours, na pewno coś dla Was przygotują. Najgorszą rzeczą, która miała miejsce na tym wyjeździe, była łaźnia turecka. Zobaczmy sobie jumper z góry, kurwa. Właśnie odbyliśmy sesję w łaźni tureckiej, tradycyjnej. I to była najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała w życiu. No kurwa. Gira? No, thank you. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to mega Wam dziękuję za oglądanie całych moich filmów, za wspieranie mnie w taki sposób. Naprawdę dziękuję Wam z całego serca. I mam dla Was właśnie niespodziankę, to znaczy przyszły odcinek to będzie Q&A, więc chciałbym, żebyście pod tym filmem zostawiali pytania do kolejnego odcinka i autora najciekawszego pytania nagrodzę
godzinnym szkoleniem ze mną do realizacji albo w Bike Parku Kazura, albo w okolicach Katowic. To już sobie spokojnie ustalimy. Zostawiajcie komentarze, pytajcie. Postaram się odpowiedzieć na większość fajnych pytań w kolejnym odcinku. A dzieje się tak dlatego, że już w przyszłym tygodniu zaczynamy nagrywać pewną niespodziankę, o której będziemy mówili Wam za jakiś czas, więc niestety nie będę miał czasu na cały odcinek, a dlatego, że chcę trzymać ciągłość nagrywania dla Was filmów, w kolejnym odcinku będzie Q&A, także zostawcie proszę komentarze. I jeden warunek co do tego konkursu, aby Wasz komentarz się liczył, musicie być na mojej grupie, bo tam będą wyniki konkursu. Ale żeby nie było, to nie koniec historii, które mam Wam do opowiedzenia, bo jeszcze cały zeszłoroczny wyjazd do Hiszpanii, gdzie zbieraliśmy sporo materiałów, byliśmy w kilku fajnych miejscówkach, także jeszcze o tym będę Wam opowiadał. Będą bike checki z tego sezonu, kilka fajnych odcinków, o których opowiem Wam troszeczkę więcej o sobie. Dlatego też zadawajcie pytania, postaram się na część odpowiedzieć, na inne będę nakierowywał na kolejne odcinki, więc nie mogę się doczekać Waszych pytań, z chęcią odpowiem na większość z nich, a na koniec, wiecie, klasycznie, subskrypcja, poprzedni film, inny film i do zobaczenia, ziomale!